Witajcie, witajcie w kolejnym dniu. Jest poranek, już będzie po 10. Spaliśmy na tym parkingu, jak wcześniej powiedziałem, totalnie jest free. Jak widzicie, jest tu pusto. Ponoć ten parking jest płatny tylko i wyłącznie jak jest sezon. Teraz przed sezonem można sobie tu siedzieć. I tak, myśmy sobie wczoraj pospacerowali wieczorem i ta marina faktycznie okazała się no bardzo fajna. Są tu też plażyczki, można tu się zchillautować. My teraz idziemy na poranny spacer i przede wszystkim puścimy drona, żeby pokazać, jak wygląda ta okolica. Odnośnie jeszcze dwa słowa odnośnie tej takiej pogody. Słuchajcie, to jest naprawdę pierwsza taka majówka, pierwszy taki maj od dawien dawa, gdzie przez cały praktycznie maj, no tam przez 80% maja w ogóle nie ma w Chorwacji pogody i Chorwacja jest mokra. Dawno tego żeśmy gdzieś tam sobie poczytali. Dawno Chorwaci nie pamiętają tak paskudnego maja, jaki teraz jest. Taki no bo paskudny, co to znaczy, że leje, ciągle leje i na całej długości Chorwacji leje. Zresztą z tego, co tam żeśmy się zorientowali, to nie tylko w Chorwacji leje, bo to jakoś jest tak, że teraz w tym roku, w maju, w całej Europie leje i uwaga, ci co są w Hiszpanii, to po prostu wygrali w totka teraz, bo tam nie leje. Hiszpania, Portugalia jest wolna od niepogody, a tutaj po tej stronie to dzisiaj, jak jest taki dzień, jak teraz widzicie, to my się cieszymy, bo uważamy to za fantastyczne. Tak, przejechał się. Ok, dobra. O, miejscowość Vrsar. Ja tam wczoraj pokazywałem na telefonie. Ja faktycznie mam jakieś tam problemy z wymówieniem tego Vrsar, ale tam na pewno gdzieś w podpisie albo w opisie na pewno będzie zaznaczone. Napiszemy, jak to się nazywa i w którym to miejscu jest, bo powiem szczerze, że jak ktoś chce tak się to wychillautować, to tutaj jest taka możliwość, tym bardziej przynajmniej teraz za free przed sezonem, a u nich sezon się zaczyna jakoś tak w połowie czerwca. Z tego, co gdzieś tam widzimy, to oni tak bardziej na połowę czerwca się szykują. A teraz to są sami Niemcy. Ale ogólnie w Chorwacji są sami Niemcy. Gdzieś, gdzie niegdzie przebija się język polski na ulicach. Żeśmy w tym, jak się nazywało to miasto, gdzie żeśmy Polaków często spotykali. To ostatnie nasze, co żeśmy byli z tym kółkiem, co ten pan grał na trąbce. W Zadarze, dobra, jeszcze przypomniałem, nie wiem dlaczego zabrakło mi języka w gębie. W Zadarze. Słuchajcie, muszę wam pokazać tego mopa, co tu idzie. No po prostu, ja nie wiem, czy wy go już widzicie, czy nie, a to jest najpiękniejszy mop, jakiegokolwiek widziałem. Jest torpeda. Czekajcie, wyprzedzimy go. No oni idą na plażę dla psów, żeby nie było, bo to tak jak mówiłem. O, jest. Zobaczcie, jaki tu z boku idzie mopik. Słuchajcie, więc tak, puściliśmy przed chwilą drona, więc film z tego miejsca był lub będzie za chwilę. lecimy jeszcze tą ścieżką, którą tutaj widzicie
sobie zrobić spacerek, bo jest taka bardzo fajna ścieżka spacerowa. Ja to wieczorem wczoraj pokazywałem, ale w dzień to znacznie lepiej widać. Zobaczcie, domki dla kotów. Domki dla kotów. No fantastycznie ktoś to wymyślił. Po prostu zrobił sobie domki dla kotów, bo faktycznie pewno wiecie, w Chorwacji jest mega dużo kotów. Niektóre miasta to mają w swoich napisach, że są koty, to znaczy w magnesach nawet robią, że są koty. Już nie mówię o takim mieście jak Kotor w Montenegro, ale no w Dubrowniku też żeśmy widzieli, że na magnesach są ten... Topi się. Ok, mniej więcej ta Wyrsar wygląda w ten sposób. Tutaj jest ta zatoka jachtowa, prawda? Tu jesteśmy my teraz w tym momencie, pójdziemy sobie plażą tutaj dookoła. To są takie epicentra, gdzie można sobie tam drinki wypić, zresztą zaraz zobaczycie. Ścieżka jest tędy. Myśmy wczoraj tędy wracali, wczoraj żeśmy wracali w nocy spacer, ale dzisiaj chcemy pójść o tutaj, do tej plaży, która tutaj jest. I tutaj widać jakiś kamp. O tym kampie nie wiedziałem, nie wiem czy on tam jest, ale zaraz jak dojdziemy do tej plaży, to zobaczymy. Ok, idziemy na spacerek. Słuchajcie, ja wam coś pokażę, bo tu jest knajpa, tutaj jest pomościk wybudowany, jak widać elegancko, i są takie leżaczki. One teraz są poskładane, ale wzdłuż tego całego wybrzeża wymurowanego, tam pewno widzicie, wszędzie leżą leżaczki i każdy może mieć takiego leżaczka za 20 euro dniówka. Tak. Tu taka ciekawostka, taki mały domek. Te domki są tak naprawdę, cała wioska Arobello się składa z tych wiosków, z tych domków. Cała wioska się składa. On nie wygląda niby ten, no babka mi to równo daje z boku. Dobra, i teraz tak, coś ciekawego. Jak się tak człowiek przyjrzy, to naprawdę to są niezłe puzzle. To naprawdę są niezłe puzzle, żeby zbudować taki domek i żeby to wszystko tak dopasować. No. Porobimy parę fotostopów z tego miejsca, jak one wyglądają. Tu akurat jest wypożyczalnia skuterów wodnych i różnych takich atrakcji, desek. Mają tutaj nawet rowery do wypożyczenia. Więc tu takie chyba epicentrum sportu w tym miejscu i powiem, jak słoneczko wyszło, bardzo fajnie to wygląda. Przed nami knajpka z prawej strony, która jest zadrzewiona, zalampkowana, wieczorem pewno zwrócona na zachód słońca, który można sobie z niej oglądać, no bo takie stoliczki ewidentnie są skierowane na zachód słońca. Zresztą zwróćcie uwagę, ja wam pokażę, jak to wygląda. O tak. No można siedzieć z takim widokiem przy aperolku? Można siedzieć, można, jak najbardziej. Tam mamy leżaczki, więc jak widać są przygotowani do sezonu, bo jest tu, chyba się to wszystko otwiera. O, nawet fajna miejscóweczka. Zobacz, jaka fajna miejscóweczka do posiedzenia z widokiem na ten... No, gdybyśmy się dzisiaj nie śpieszyli, to faktycznie można by tu było sobie posiedzieć na dzikusa trochę. I teraz tak, będziemy się przebijać prawdopodobnie przez ten lokal na tą plażę, którą wczoraj wieczorem żeśmy przeoczyli. Więc idziemy zobaczyć. No, faktycznie wszystko się tu otwiera. Lokale takie naprawdę fajnie wyglądają, designerskie są, można to wygląda bardzo fajnie. Lokalik Torpeda. Miejsca w tym lokaliku też Torpeda. No więc, o proszę, no muszę powiedzieć, że aż fotki porobię. Na Insta. No, myśmy ten bar sobie tutaj zaliczyli. Okazało się, że jesteśmy pierwszymi
pierwszymi gośćmi w tym roku. Także tutaj powiedzmy fajna dla nas zniżka była przewidziana za to, że jesteśmy pierwsi. Teraz już tam paru doroślejszych od nas ludzi zasiadło przy stolikach, a my idziemy jeszcze sobie właśnie tą ścieżką w ramach relaksu przejść dookoła i pokazać Wam plażę z tamtej strony. No tutaj doszliśmy do tej plaży, której Wam obiecałem. Bardzo fajny bar tu jest z lokalnym żarciem. No my się tam akurat nie zatrzymujemy. Proszę, leżaczki wystawione. Te leżaczki akurat są po 6 euro za sztukę. A tu mamy huśtawkę do pamiątkowego zdjęcia. Bardzo ładna i tak mniej więcej wygląda ta plaża. I z takich ciekawostek już tak na zakończenie dzisiejszego programu. Słuchajcie, tam w tamtym miejscu, tam teraz tego paluch pokazuje, tam gdzie są te domy, tam jest pole kempingowe. Właśnie żeśmy się zorientowali. Ja też gdzieś tam zrobię napis, jak ono się nazywa. Więc gdyby ktoś nie chciał stać na dzikusa na tym parkingu, co myśmy się zatrzymali, to faktycznie tutaj w tej miejscowości może się zatrzymać na polu kempingowym. Idziemy, wracamy, bo my dzisiaj mamy mocno ambitne plany i mam nadzieję, że uda nam się zrealizować, a czekają nas 2 dni deszczu z burzą albo burzy z deszczem, więc jakoś musimy znaleźć miejsce, gdzie się schowamy przed tym. Dobra, wracamy do Bęka. Słuchajcie, pakujemy walizę z tej miejscowości, pakujemy walizę i lecimy dalej. Tak naprawdę ostatni rzut oka. Szkoda nam tej pogody, bo ta miejscowość była po prostu dla nas traktowana jako nocleg. Okazało się, że było tu tak przyjemnie, że ten poranny spacerek, który miał być szybki, trochę nam się przedłużył, a teraz po prostu zwijamy manele i lecimy tam, gdzie mamy, a gdzie? To zaraz zobaczycie, albo pewno już wiecie z filmu, z tytułu. No jak widzicie na załączonym obrazku, mam nadzieję, że widzicie, właśnie mijamy granicę. To nie jest tak, że opuszczamy i żegnamy Chorwację. Nie. To jest właśnie tak zwany wypad jednodniowy z Chorwacji na Słowenię. I zapewne już wiecie, lecimy na Słowenię do Piranu. Przyjechaliśmy na ten camping Camp Luka. On się tutaj nazywa Camp Luka w Piranie, albo pod samym Piranem, bo dokładniej żeśmy do niego nie dojechali. I prawdopodobnie tu się zostaniemy na noc. Jak wszystko dobrze pójdzie, zaraz się okaże. Dobra. Co? Możesz sobie stanąć sobie? Nie. Jedziemy, pokaż mi tą mapkę, bo my jedziemy prawdopodobnie, wiem, ale tutaj będzie elegancko. Nic nie będzie. No jak nic nie jedź. będzie? Nie dygaj, jedź. Wiesz. To nie jest takie hop-siup, tak? No, i tu cały porysowany, tak? A widzisz, dobra. Ja sobie do góry nogami trzymałem. Wszyscy widzieli, że trzymałeś do góry nogami. Taki żarcik sytuacyjny tutaj był. Dobra, jedziemy i tutaj są te place'y takie tańsze. Wszystkie takie tańsze. Ogólnie cena jest 20 euro za miejscówkę. Ale gdzieś są tu jeszcze jakieś takie rzeczy o podniesionym standardzie. A my lecimy chyba, co? Zapnę się, bo zobacz na jakie domki są z jacuzzi. Domki z jacuzzi No, na dachu. Jakby luksusowo.
Janusz. Tak, no, ej, to są łódeczki z jacuzzi na dachu. O, jak ładnie. I teraz posłuchaj, tu możemy sobie wybierać miejscówy, bo to chyba wszystko, co my tu możemy sobie wybrać. Więc my przede wszystkim patrzymy na to, zjedziemy sobie to dookoła ale tutaj już widzę, że tu będziemy stali. Dlatego, że my też musimy patrzeć na Starlinka, jak niestety zawsze. Tutaj są reservation. Ja pitole, przegapiłem, to nie jest ten kemping. O co ci chodzi? To Co nie ty jest ten przegapiłeś? kemping. Co ty przegapiłeś? Ja liczyłem na to, że my będziemy spali w tamtym miejscu. Chyba że tam się można wjechać, nie. Nie, bo przecież miałeś Tam bramki jest kemping, tam. o którym Ale ten jest ładniejszy. Dobrze, okej, niech ci tak będzie. Niech ci tak będzie. Proszę, tutaj się ustawiamy, tutaj sobie wjeżdżamy. Co? Tu poproszę, żeby nie mieć na płotek. Jak chcesz, twarzą do tego? Czy Twarzą, bokiem? oczywiście, że Czy twarzą. bokiem? Nie, tak twarzą. Jak oni wstają. A dasz Jak radę chcesz. bokiem? No tam da radę bokiem. Dobra, stanąć ci twarzą i tyle. Aha. Proszę. Tutaj mamy tam prąd. I powiem szczerze, że ja jeszcze zanim pójdziemy do tego gościa, ja muszę ustalić tamten kemping. Bo... To nie jest od niego, Tomasz. Właśnie, kurczę, nie... Teraz wjechaliśmy na kemping Marina, bo tamten kemping, jak się okazało, to nie był ten, co żeśmy chcieli zaliczyć. No, jesteśmy tutaj na Marinie. Dokładnie jeszcze nie wiem, którędy będziemy wjeżdżać. Czy tędy, gdzie stoi ten dźwig na naszej drodze. Taki dosyć ciekawy i oryginalny. Chłopcy teraz akurat przyjechał pomalować spód. Mam nadzieję, że to nie będzie trwało wieki. Adrianka poszła na recepcję, a przyznaję szczerze, że nie wiem, gdzie jest wjazd na ten kemping. A zresztą zaraz się dowiemy, jak Adrianka przyjdzie z recepcji. Korzystając z tej chwili, że Adrianka jest jeszcze na recepcji, to powiem Wam tak. Myśmy przyjechali tu w to miejsce. Tu jest kemping, do którego żeśmy weszli, ale no mogliśmy tu zostać, tam parcela kosztowała 20 euro, plus coś tam, ale myśmy chcieli spróbować na kempingu typu Marina i właśnie na nim jesteśmy. Jak to wyjdzie, to zobaczymy. I teraz tak, czeka nas wycieczka rowerowa tu, tędy, o widzicie, wzdłuż tego, tu będziemy ładnie rowerem robić, tu zrobimy ten piran i prawdopodobnie wrócimy tędy z powrotem, bo nie wiem, czy będziemy mieli taką siłę, żeby pojechać jeszcze tu i tu. Powiem tak, gdyby nie to, że prognoza pogody będzie taka nieciekawa, to pewno byśmy znaleźli siłę, żeby tu wszystko to objeździć. I jak tam wyszło? No, przyjemność Cię kosztowała. No słucham. No, 50 euro. 50 euro. No to słuchajcie, 50 euro kosztuje ten kemping w Marinie. No dobra, mniej więcej to wygląda tak. Tak, i tam jest ta restauracja. Myśmy mieli spać na tamtym kempingu. Naprawdę mieliśmy spać na tamtym kempingu, tam w restauracji, ale wybraliśmy tutaj taką marinę. W tym miejscu. Ja zaraz zobaczę, gdzie my możemy tutaj stanąć. Wypinamy rowerki i jedziemy do Zadaru. Bo tutaj są przyłącza i jest parę takich miejscówek, parę kamperków stoi, ale praktycznie, powiem tak, każda parcela jest tak zrobiona, że chyba twarzą do linii brzegowej. Teraz tylko kwestia, jak się ustawić, żeby było fajnie, ale raczej się ustawimy w ten sposób, jak żeśmy sobie tu stanęli i mamy narożnik dla siebie. Co my tu jeszcze mamy? Dobra, mniej więcej to tak wygląda. Tam stoi Moreloch, chyba że ja podejdę kawałek do przodu, zobaczę, czy koło tego Morelo nie stanąć, ale powiem Wam szczerze, że raczej mamy dobrą parcelkę. Raczej tam na rogu
daleko od wszystkich. Jest chyba fajnie. Tu widać jakaś ekipa przyjechała. Sobie zaklepali takie miejscówki na raz, dwa, trzy. Tam stoi, że tak powiem, jak już idę, dobra, to już pójdziemy do końca. Naisman Bishop, ten taki na wypasie. No, wszyscy są, teraz tak, wszyscy są odwróceni drzwiami do morza, a my jesteśmy odwróceni oknem do morza. Dobra, ok, zostajemy tu, w tym miejscu i jeśli mam powiedzieć, jak to kosztuje, no to Drenka powiedziała, że to kosztuje 50 euro. Czy to jest tanio, czy drogo? No 50 euro żeśmy zapłacili teraz w Zadarze za tak zwanego Golda i 50 euro żeśmy zapłacili też w Dubrowniku. Dobra, rozpinamy rowery i jedziemy na